z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Sony Xperia 10 Mark IV, czyli flagowiec to nie jest od Xperii, będzie niedługo jedynka, ale średniopółkowiec Xperii na ten rok od Sony. Jak wygląda, co potrafi, pierwsze wrażenia. No na pewno najważniejszą rzeczą, jaka się rzuca w przypadku tej Xperii, to są w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, że jest mały, fajny i kompaktowy, dobrze leży w dłoni i wygląda ładnie, a druga sprawa, no rozdzielczość ekranu, czyli proporcje tak naprawdę użyte, jeżeli chodzi tutaj o rozmiar samego wyświetlacza, czyli 21:9. Już od paru lat Xperia nam to samo proponuje i pewnie się to sprawdza. Nie da się ukryć, że takie proporcje ekranu robią robotę. No ale dobra, najpierw standardowo sam wygląd tej Xperii. A może zamiast jeszcze sam wygląd, co jest w pudełku i w zestawie? To co widzicie, nie dostajemy nic, nie ma kabla, nie ma ładowarki, pudełko jest same tylko i wyłącznie z papieru, nie ma żadnych plastikowych elementów. W pewien sposób się to chwali, no ale cóż, ja jakoś jeszcze wydaje mi się, że bardziej jestem przyzwyczajony do tego, żeby w pudełku była ładowarka, kabel, ale no cóż, producenci robią swoje. Sam wygląd tej Xperii, wykonanie, dwa kolory, miętowy i czarny, do mnie trafił ten czarny i naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Z tyłu szkiełko, oczywiście na froncie nie da się ukryć, że tak samo, no bo jak mogłoby być inaczej. Fajnie zaokrąglone kształty, czyli ta bryła jest, no ładnie to zrobione. Mi się to bardzo podoba, jeżeli chodzi dookoła. Fajnie to wszystko tak przebiega. Z prawej strony mamy przyciski głośności, przycisk Power, który jest również czytnikiem linii papilarnych. Od dołu mamy USB typ C mikrofon. Z lewej strony tackę, którą jak to zwykle w Xperii fajnie, bo wyciągacie pazurem po prostu. Robicie, cyk, wychodzi, nie trzeba żadnych dzyndzlów. Co tutaj widać? Karta SIM, karta microSD. Drugiego SIM-a możecie jako eSIM-a wrzucić tutaj, więc tak sobie to Xperia rozwiązała. I co ciekawe, w końcu, albo nie w końcu, widzę, że z automatu nie jest użyta funkcja, która nam robi to, że się telefon restartuje przy tego wyjęciu. Dodatkowo jest uszczelka, co sugeruje nam wodoodporność, ale o niej pewnie za chwilę. Od góry mamy mini jacka, to też się chwali, jak najbardziej przydatna funkcja. Jest oczywiście mikrofon, głośniki są jeden tutaj, drugi gra tutaj. Szkoda, że nie ma dwóch takich identycznych, to by było jeszcze lepiej, ale fajnie, że one grają do przodu, czyli do Was, a nie na boki. Jest to dobra opcja. No i ważną też rzeczą jest to, że oczywiście aparaty, można powiedzieć, że w tej Xperii praktycznie nie odstają. Da się? Da się. Nie zawsze trzeba robić jakieś tu dziwne czary-mary, wystarczy tak naprawdę to, co widzimy. Oczywiście szkło Corning Gorilla Glass Victus, jeżeli chodzi o użyte materiały tutaj na froncie. Jeżeli chodzi o wodoodporność, mamy tutaj IPX5 na IPX8, jeżeli chodzi o wodę. I jeżeli chodzi o piły, IPX6, czyli jakby IP, no, nie 68, tylko 58. Nie, źle mówię, sorry. Zostaliśmy przy IPX i IPX8. No te normy mają to do siebie, że to nie jest dokładnie to samo, no ale można powiedzieć, że jest ten telefon chroniony. Co widzimy na dzień dobry? Najważniejszą rzeczą, którą widzimy, jest oczywiście wyświetlacz. Nie da się ukryć, że to najważniejsza cecha to jest smartfonu, na którą ciągle patrzymy. W tym wypadku mamy OLEDa. Fajnie, to się ceni. 2520 na 1080 pikseli. Jak już Wam powiedziałem wcześniej, jest tutaj rozmiar wyświetlacza 21:9, jeżeli chodzi o proporcje. Przekątna praktycznie 6 cali. Co my tutaj mamy? Częstotliwość odświeżania 60 Hz. No, tu mogłoby być trochę więcej. Dotyk 120. Zobaczmy sobie w ustawienia, co my możemy sobie tutaj zrobić, jeżeli chodzi o ten właśnie, otóż to wyświetlacz. No i co tutaj mamy? Oczywiście ustawienia jasności, tryb oryginalny albo standardowy, optymalizację pod wideo. Wydaje mi się, że ten drugi ładniejszy. Balans bieli, spoko. Wszystko możecie sobie ładnie tutaj poustawiać. Jasność, no to wiadomo o co chodzi. Rozmiary czcionek, uśpienia, boczny sensor. Cóż to mamy? Aha, chodzi o to. No co to nazwać sensorem? No ciężko powiedzieć. Tryb jednej ręki, inteligentne podświetlenie nocne. No wiadomo, nie ma nic o, jeżeli w kwestiach odświeżania, czyli macie 60 Hz na stałe.
Też ważna rzecz, jeżeli chodzi o Xperię. Nie doświadczymy, jeżeli dobrze pamiętam, ale sobie jeszcze zobaczymy. Prywatność. Nie to, gdzie to było? Zabezpieczenia. Nadal nie ma skanowania mordki. Czyli nie możecie rozblokować go twarzą, tylko i wyłącznie czytnikiem linii papilarnych, który jest aktywny. Wystarczy tylko dotknąć. Naprawdę wystarczy krótkie to dotknięcie, ale nie jest jakiś super szybki, jak widzicie. Trochę to rozblokowanie trwa. No i też muszę przyznać, że ta jasność tego ekranu nie jest jakaś turbo mocna. Jest jasny, ale no wiadomo, już widziałem jaśniejsze OLEDy. Ale no cóż, to jest seria 10 Xperii, więc no nie wymagajmy tutaj nie wiadomo ilu tam nitów. Producent się nie chwali, ja sprawdzę realnie ile to wyświetla. Będziecie mieli to pewnie w kolejnych filmach ode mnie oczywiście. Następne sprawy związane z tym smartfonem jest to procesor, co tutaj mamy. Mamy Snapdragona 695. Tak to otóż tutaj jest. Pamięć wewnętrzna, jeżeli chodzi o RAM, 6 GB, wewnętrzna 128, UFS możecie oczywiście rozszerzyć do terabajta, więc to się akurat da. Same kwestie działania tego smartfona, powiem wam, że jest szybki. Działa to responsywnie i fajnie. Ja już sobie trochę rzeczy poinstalowałem, wiadomo w jakich celach testowych oczywiście, no i powiem wam, że w miarę to śmiga jakoś tam. Nie jest jakiś przymuł, że tak się wyrażę. Fajnie to nawet działa. Ale oczywiście więcej wyjdzie w testach i speed testach, więc o tym się pewnie też ode mnie dowiecie. Następne tematy to co mamy z tyłu, czyli aparaty. No jak widzicie, oczek mamy tutaj 3. Główny aparat 12 megapikseli, matryca Exmor 1 na 1,28 cala, przesłona 1,8, pole widzenia, czyli kąt widzenia prawie 80 stopni, bo 79. Następny aparat mamy tutaj 8 megapikseli, bardziej wąskie pole widzenia 43 stopnie, światło 2,2 i ostatni aparat mamy 8 megapikseli, no i tu jest szeroki kąt 120 stopni, 2,2 przysłona. No czyli pewnie będzie, jak to można się domyślać, szeroko, standardowo i w zoomie. No i co nam potrafi ta Xperka zrobić, jeżeli chodzi o fotki? Jak wejdziemy sobie na szybko, no to mamy tak, standardowo mamy jedyneczkę, mamy podwójny zoomek, możecie sobie później latać cyfrowo aż do 10, jeżeli chodzi o powiększenia. A aplikacja no typowa jak w Xperiach, więc ktokolwiek miał Xperię, to jak najbardziej ogarnia. Ustawienia, wszystko możemy sobie tutaj pozmieniać, jak to zawsze. Dodatkowo tryby HDR, oświetlenie, jakieś dodatkowe rzeczy, oddalanie, przybliżenie do obiektów, no, czyli bokeh tak zwane, zresztą to już widać na ekranie, jak to ładnie tutaj cyfrowo takie rzeczy się dzieją, ale dobra, mniejsza. Oto oczywiście wyświetlacz nawet jeszcze nie skonfigurowałem, ale na froncie też jest jeszcze oczywiście aparat, o którym wam nie powiedziałem, a jest to 8 megapikseli, światło 2.0, 78 stopni kąt widzenia. I co my tu jeszcze mamy? W ogóle jeżeli chodzi o foto, zobaczmy, to najczęściej sprawdzam ostatnimi czasy, mianowicie jak jest przechodzenie między matrycami. No i sobie róbmy tutaj przejście. Czy ono jest takie płynne? Aż do 7,9. Możecie powiększyć. Ale, o nie, jest jakieś takie lekkie przeskoczenie chyba do szerokiego kątu. Później już między zoomem a standardowym tego nie widać. No więc też jakby płynnie to wszystko nie przechodzi. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowe tryby, no to coś tu jeszcze jest. Oczywiście panorama, autoportret, efekty kreatywne, zwolnione tempo, Google Lens od razu, tryb nocny, ważna rzecz, też się przydaje, ale to akurat przy okazji nagrywania, a przy fotkach no praktycznie jest to samo. Więc jeżeli chodzi o fotografię, to tak wstępnie będzie film ze zdjęciami, zobaczycie co robi, jakie fotki nam tutaj potrafi strzelić Xperia. Następna cecha tego telefonu, a mianowicie bateria. Mamy tutaj 5000 mAh, muszę przyznać, że dosyć dużo. Ładowanie, zalecana jest ładowarka 30 W i jak maksymalnie szybko da się ładować ten telefon, no nie wiem, nie dojrzałem tego w specyfikacji, więc no 5000 mAh, no dużo jak na taki mały ekran. Myślę, że jest szansa około 2 dni na tym telefonie podziałać.
ale to trzeba posprawdzać, wiadomo, nie da się tego tak stwierdzić od razu. No cóż, jeżeli chodzi o funkcję, no myślę, że najważniejsza. Mamy jeszcze mini jacka, tego nam brakuje często w smartfonach, które no już aktualnie otrzymujemy. Jeszcze jeżeli chodzi o technologię, Wi-Fi do standardu AC, kurczę, szkoda, nie ma Wi-Fi 6, jest 2,4 i 5 GHz, no to wiadomo. GPS-y wszystkie dostępne, Bluetooth do 5.1, oczywiście jest NFC, więc wszystko, co byśmy chcieli. No i cóż, ja biorę się za testy tej Xperii. Chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście piszcie w komentarzach. Wygląda ładnie, mała fajna, mała czarna. Cóż, zobaczymy jak będzie dalej. Sony Xperia 10 Mark IV, czy też 10.4. Z tej strony Lucek, trzymajcie się ciepło. Hej!